bardzo serdecznie, z tej strony Mikołaj Lech. W dzisiejszym nagraniu chciałbym Ci opowiedzieć, czym jest tak zwane wezwanie do zaprzestania naruszenia prawa do cudzego zarejestrowanego znaku towarowego oraz w jaki sposób możesz zareagować na takie pismo, jeżeli akurat je otrzymałeś. Od strony formalnej jest to tak zwane pismo przedprocesowe, które może wyglądać mniej więcej w ten sposób. To jest akurat fragment pisma, który otrzymał nasz klient. Oczywiście zamazałem tutaj fragmenty wrażliwe, po którym można po prostu zlokalizować strony, ale to jest autentyczne pismo, które wpłynęło do naszej kancelarii. I teraz generalnie można powiedzieć, że tego typu listy wysyłane są przez właścicieli zarejestrowanych znaków towarowych do osób, firm, przedsiębiorców, którzy w ich ocenie naruszają ich prawa wyłączne. O tym, co grozi za naruszenie cudzego zarejestrowanego znaku, na moim blogu już pisałem i link do tego artykułu powinien właśnie dziś się wyświetlić. Najczęściej w takim piśmie pojawia się żądanie zaprzestania posługiwania się sporną nazwą. W takim przypadku istnieje niebezpieczeństwo, że niestety będziesz zmuszony zmienić nazwę, pod którą od dłuższego czasu już działasz. Z drugiej strony w takich pismach często po prostu żąda się stosownego odszkodowania. No i takie odszkodowanie może być wyliczone na przykład w oparciu o niepodpisaną przez Ciebie umowę licencyjną na korzystanie z takiego zarejestrowanego znaku towarowego. W tym kontekście często pojawia się również żądanie ujawnienia, komu i w jakiej ilości po prostu sprzedałeś danego towaru. Właściciele znaków towarowych często oczekują również podpisania takiego oświadczenia, w którym zadeklarujesz się, że nie będziesz już w przyszłości naruszał więcej ich praw. Tego typu pisma bardzo często są wysyłane przez samych przedsiębiorców, bądź po prostu przez reprezentujące je kancelarie patentowe bądź prawne. No i z doświadczenia wiem, że osoby, które otrzymują tego typu pisma, są po prostu w głębokim szoku. Nagle okazuje się, że działali na rynku od szeregu lat, wykorzystując nazwę, która być może od początku naruszała cudze prawa wyłączne. Jeżeli do tego pojawią się jeszcze roszczenia pieniężne, no to widzę, że ludzie potrafią mieć prawdziwe palpitacje serca. Przykładowo w piśmie, które Ci właśnie pokazałem przed chwilą, od naszego klienta żądano odszkodowania w wysokości 200 000 złotych. Pamiętaj jednak, że otrzymanie takiego pisma automatycznie nie przesądza, że do naruszenia prawa doszło. Oznacza to jedynie, że ktoś stawia Ci taki zarzut. Aby wypowiedzieć się, kto w danym przypadku ma rację, Ty czy Twój konkurent, muszę wykonać dokładną analizę prawną całej sprawy. Zauważyłem jednak, że firmy, które zastrzegły swoje znaki towarowe, dość agresywnie, ale też chętnie próbują naciskać na swoją bezpośrednią konkurencję. I to często w sytuacji, kiedy absolutnie nie mają do tego podstaw. Przykładowo jakiś czas temu pomagałem klientce, która prowadziła biuro rachunkowe pod pewną bardzo oryginalną nazwą. Któregoś dnia otrzymała pismo od radcy prawnego, który żądał od niej nie tylko natychmiastowej zmiany nazwy, ale również stosownego odszkodowania. Wszystko niby się zgadzało. Od lat 80. istniała już firma o identycznej nazwie. Co więcej, ta firma miała zarejestrowany słowny znak towarowy, który był identyczny z jej nazwą firmy. Kiedy jednak przeanalizowałem całą sprawę, okazało się, że klientka jest całkowicie bezpieczna. Chodziło o to, że ona świadczyła usługi księgowe, a firma, która do niej pisała, produkowała impregnat do drewna. Nie było więc najmniejszego niebezpieczeństwa, że ich klienci się tutaj pomylą. Klientka działała więc całkowicie zgodnie z prawem. I teraz dla mnie to było oczywiste, ale dla klientki nie. I kiedy rozmawiałem z nią telefonicznie, przyznała mi się, że z nerwów po prostu nie mogła w nocy spać. Przed oczami miała wizję tego, że straci markę, którą z mozołem budowała od ponad 10 lat. Rejestrację znaku towarowego rozumiała dość potocznie jako taki monopol na nazwę, patent na nazwę. Tylko że ten monopol ograniczony jest do wskazanych w zgłoszeniu towarów i usług. Poza tym jest też szereg wyjątków, kiedy pomimo zarejestrowania znaku towarowego nadal będziesz mógł działać pod daną nazwą. Dobrym przykładem jest tutaj tak zwane prawo używacza uprzedniego. Jeżeli sam dostałeś takie pismo ostrzegawcze, to jeżeli nie chcesz się tutaj niepotrzebnie stresować, po prostu się ze mną skontaktuj. Jestem w stanie takie pismo dla Ciebie po prostu przeanalizować i później wnioskami podzielę się z Tobą w ramach telefonicznej porady prawnej, tak więc odległość nie stanowi tutaj po prostu najmniejszego problemu. Wiem, że większość osób nigdy nie miała do czynienia z sądami, z prawnikami i takie pisma po prostu są dla nich mocno stresujące. Może się jednak okazać, że ten stres był w ogóle niepotrzebny, bo do naruszenia prawa nie doszło. Podam Ci tutaj kolejny, myślę, dość obrazowy przykład. Otóż kilka lat temu na portalu wykop.pl pewien użytkownik wywołał niemałe poruszenie, kiedy prawnicy gadu zarzucili mu naruszenie właśnie tego znaku towarowego. Okazało się, że pod tą nazwą od kilku miesięcy miał założone konto. Afera trwała kilka dni, ten człowiek pisał, że jest przerażony i pytał użytkowników, co powinien w tej sytuacji zrobić. W końcu w trzecim dniu dla świętego spokoju po prostu skasował swoje konto.
Co ciekawe, nawet przez chwilę nie pomyślał, że mógłby udać się po poradę prawną do rzecznika patentowego. Tymczasem w jego przypadku do naruszenia prawa do znaku towarowego w ogóle nie doszło. I szczegółowo ten przypadek opisałem na moim blogu. Chodziło o to, że ten człowiek nigdy nie używał komercyjnie nazwy gadu-gadu. Gdyby skorzystał z pomocy profesjonalisty, jeszcze tego samego dnia po prostu mógłby się odstresować i spać spokojnie. No dobrze, ale jeżeli już takie pismo otrzymałeś, to kilka rzeczy jesteś w stanie sprawdzić samodzielnie moim zdaniem. Jeżeli ktoś powołuje się na zarejestrowany znak towarowy, to w takim piśmie powinien podać jego numer. No i na tej podstawie, przeszukując bazy Urzędu Patentowego, jesteś w stanie określić, komu przysługują prawa do takiego znaku towarowego, czy faktycznie do osoby, która do Ciebie pisze, od jakiej daty ta ochrona obowiązuje, to, co przed chwilą powiedziałem, w zakresie jakich towarów i usług, czy to są konkurencyjne rzeczy dla Ciebie. No i szczególnie ważna jest informacja o dacie tej rejestracji. Sama ochrona, co prawda, trwa 10 lat, ale nieprzedłużona wygasa. A muszę powiedzieć, że naprawdę wiele osób nie tylko zapomina o przedłużeniu ochrony, ale w ogóle zapomina, że ma swój znak zarejestrowany. Z drugiej jednak strony ochrona zawsze jest terytorialna. Jeżeli więc konkurent zarejestrował znak towarowy w Niemczech, to nie może zakazać Ci używania identycznej nazwy w Polsce. Wątpliwości, czy doszło do naruszenia prawa, mogą budzić przypadki, kiedy znaki nie są do siebie identyczne, a jedynie podobne. Bardzo często doradzam w tego typu sprawach. No i w związku z tym moi klienci zadają mi często powtarzające się pytania, czy jeżeli znak różni się od tego zarejestrowanego jedną bądź dwoma literkami, to można mówić o naruszeniu prawa, czy nie? A co w przypadku, kiedy konkurencyjny znak służy do oznaczenia zabawek, a oni produkują gry? No to są towary, które są ledwie podobne, nie identyczne. Często dostaję też pytanie o to, co w sytuacji, jeżeli nazwa jest identyczna, ale jeden i drugi znak różni się od siebie szetą graficzną. Odpowiedź na tak zadane pytania może niestety różnić się w zależności od tego, o jaki znak towarowy chodzi. Przepisy nic nie mówią o tym, jak oceniać podobieństwo tych znaków towarowych. Tak zwane reguły kolizyjności zostały za to na przestrzeni dekad wypracowane przez orzecznictwo sądów krajowych i unijnych. W tym kontekście pamiętaj, że nie jest ważne, czy według Ciebie Twój znak różni się od znaku konkurenta. Liczy się jedynie to, jak taką sprawę oceni sędzia. I właśnie z tego powodu dobrze, abyś skonsultował się w tej sprawie z rzecznikiem patentowym, który tak naprawdę jest specjalistą od prawnej ochrony marki. Jeżeli w trakcie porady dowiesz się, że naruszenie prawa jest mało prawdopodobne, no to możesz usztywnić swoje stanowisko i nie dać się zastraszyć. Jeżeli jednak złamałeś prawo, no to powinieneś nie dopuścić do procesu sądowego, bo go po prostu z kretesem przegrasz. To jest też miejsce na rozpoczęcie rozmów ugodowych. Z drugiej strony to też nie są Stany Zjednoczone w Polsce, gdzie odszkodowania są liczone w milionach dolarów. Jeżeli już naruszyłeś cudze prawo, no to konkurent musi uzasadnić, dlaczego odszkodowanie jest akurat takiej, a nie innej wysokości. Ja miałem okazję prowadzić rozmowy, gdzie faktycznie klient naruszył cudzy znak towarowy, z tym, że przeciwnik z początkowych 100 000 złotych zgodził się zejść do 10 000 złotych, byle tylko szybko zamknąć całą sprawę na drodze ugodowej. Myślę więc, że z każdej sytuacji jest jakieś wyjście. Często też powtarzam, że nigdy nie jest tak źle, jak się myśli i bardzo często to powiedzenie się sprawdza. Z mojej strony to już wszystko. Przypominam Ci, że jeżeli chcesz być na bieżąco z tym, co tutaj mówię, to koniecznie subskrybuj mój kanał. Natomiast jeżeli nie masz za bardzo czasu czytać ani oglądać tych filmów, no to zachęcam Cię do posłuchania mojego podcastu. Podcast to audycja dźwiękowa, którą możesz za darmo słuchać na swoim telefonie, na przykład jadąc samochodem czy sprzątając, więc jest to idealne rozwiązanie dla osób, które cierpią na po prostu deficyt czasu. Dziękuję Ci bardzo za uwagę i do zobaczenia. Cześć!